Czuwaj. Jesteśmy na kolejnej wyprawie. Tym razem skupiam się tylko i wyłącznie na dojściu do bardzo fajnego miejsca, którym jest jedno z najbardziej ciekawych miejsc w Irlandii. Może nie Irlandii, ale ogólnie rzecz biorąc w terenach dublińskich tutaj. Nic nie będę robił spoilera. Muszę najpierw znaleźć drogę do tego miejsca. Jestem w tak zwanym środku niczego i muszę się kierować do tej drogi głównej. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie. Tutaj. I ta poprowadzi mnie na szczyt Trzech Sióstr. Ale o tym jak dojdę do rozdroży, bo w tym momencie jestem w totalnej głuszy. Dobra, widzimy się za moment. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym jest takie słońce. I taka droga do góry. W ogóle taki jest plan, żeby zaparkować na górze, na tak zwanych rozstojach dróg, tak żeby po przejściu tej całej trasy wsiąść na rower i od razu zjechać normalną drogą, która będzie bardziej cywilizowana niż ta. Tak więc muszę wdrapać się tam na górę, zostawić rower gdzieś w lesie i uderzać na wyprawę do Trzech Sióstr. Sifingen, Sihan. 3 tak zwane siostry. 3 góreczki. Dobra, zważywszy, że jestem około 18 km od domu i zostawiam rower, bo muszę przespacerować około 10-15 km jeszcze, to taki mały kamuflaż, żeby rowera nie było widać z drogi, też wystarczy. Może jeszcze trochę tutaj. Okej. Bezpiecznie, dobra. A ja muszę tylko zapamiętać, gdzie go zostawiłem i zmykam komu w drogę, temu plecak na ramię. Zapomniałem, jak błotnisty są łykał. Dobra. A my na górę. Syfin przed nami. Jeszcze nie zacząłem, a już mi się woda nalała do buta, bo źle zawiązałem. Rewelacja. A to tak dla przypomnienia, jakbym zapomniał, gdzie jestem. No. Żartownisie. Sihan 647 metrów i 30 cm według oficjalnych badań, obliczeń. To jest pierwszy cel naszej wycieczki.
Tam jest główny punkt naszej wycieczki, jakieś 10 km, może 8 stąd. Dobra, uderzamy tam. Moje ulubione klimaty. Ten ciemny, złowrogo wyglądający masyw górski, że tak nazwę, to jest Zofingen. Tak, troszkę nie w tą stronę idę teraz, ale z powodu permanentnego braku ścieżek w Wicklow coś jest. Tak to wygląda. Tak więc przed nami tam jest Zofingen, 725 metrów bodajże, czy 4. Niezła górka, na górze ruiny grobu następnego grobowca korytarzowego, który jest zawalony, a poniżej nasza wielka niespodzianka, ale to jak dotrzemy, to będziemy widzieć. A póki co muszę przedrzeć się przez te bagna i na górę tam, a widoczki dosyć powalające. Powoli i powolutku wspinamy się na Zofingen. A tu takie kwiatki po drodze. Już tłumaczę, o co chodzi. Tam na dole jest właśnie ten Military Range, a my idziemy na krawędzi. Ta ścieżka tak zwana nieoficjalna tutaj prowadzi do góry. Wzdłuż właśnie są te znaki, oznaczenia o niebezpieczeństwie, które może nas spotkać. Nic nie słychać póki co, więc wydaje mi się, że to nie dzisiaj. A my powoli do góry, po cholernym błotku, bagnie i wrzosowiskach do góry. Pięknie jest. Myśmy zeszli z Sihan. Przypominam, 647,10 cm. Tutaj na dół. Tu obeszliśmy troszeczkę dołem tą górkę na dole, czyli tam tędy. No i przez bagniska są do góry. I jesteśmy może w 1/3 podejścia na Zofingen, który, jak wspomniałem, 724 km. Tak, wiem, wyglądam śmiesznie i głupio, ale nie spodziewałem się, że będzie wiecznie, dlatego jedna czapka i słonecznie, dlatego druga czapka, no i okulary, bo jest strasznie mocne światło, ostre słońce. O dziwo, o dziwo. Takie słońce tam właśnie. A czemu na wojskowo? Raz, że lubię, dwa, że tanio, a trzy, jestem blisko Military Range. Nie jestem w nim, w samym także środku, tak więc nie ma obawy, że jestem na terenie wojskowym, ale kwestia jest taka, że nie chcę się rzucać w oczy, to jest raz. No chyba to jest jedna z zasadniczych rzeczy takich. Nie chcę być zczapany przez jakiegoś tak zwanego park rangera, tak więc wolę być w kamuflażu niż na przykład w żółtej albo w czerwonej, pomarańczowej kurtce, która rzuca się z 2 km. Tak więc są to tak zwane praktyczne przyczyny. Dobra. Takie bordeaux.
polega na tym, że trzeba przeskakiwać. Masakra. Sifingen, pierwszy pozostałości korytarzowego grobowca. To jest epoka brązu, jakieś 2000-3000 lat przed naszą erą. I to jest jeden z tych, który niestety nie zachował się, chociaż widać takie jakby zapadnięcie po środku. Tak więc i w pewnych miejscach na zboczu tego skupiska kamieni, tego kopca, i wydaje mi się, że to były wejścia do tego miejsca, do środka. O, tu jest dobrze widoczny taki lekkie takie jakby wypłaszczenie, jakby taki malutki rów wytworzył się z tych kamieni. I wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym było wejście do tego i niestety zawaliło się. To jest tutaj. Taka jest moja koncepcja, nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale to nie jest główny punkt naszej wizyty. Nasz punkt jest na drugiej górce. Ta górka nazywa się Sifingen i została zdobyta zimą i bez tlenu, tak więc szacunek dla mnie. Jest to masywny stos kamieni, tak więc jakby sobie pomyśleć, że ktoś to zebrał z okolicy, to muszę się nieźle napracować. A my uderzamy tam daleko na dół. Tak więc kolejna godzina prawdopodobnie spaceru po tych dziurach. Dobra, uderzymy dalej. Sifingen zdobyte, a my idziemy się na Sifin. Okej, tak więc zdobyliśmy i powiem szczerze, że to jest jedno z takich miejsc, które zawsze chciałem zobaczyć. Fenomenalne, cudowne. Tak jak tu jest napisane, że to jest jedno z takich miejsc podobnych do... Oczywiście jest to niby korytarzowy grób na właśnie szczycie tej górki nazywającej się Sifin. I według tego, co jest napisane i według badań jest znolitu i chodzi około 3000 lat przed naszą erą, tak więc jest 5000 lat stare i jest niby podobno do tego, który znajduje się w Newgrange. Newgrange jest po prostu rzeczą o wiele bardziej monumentalną, wielką, jest odbudowane, tak więc jest o wiele więcej znaków jakichś wykutych w kamieniach. No, jest fenomenalne miejsce, jeżeli chodzi o tego typu klimaty, ale to miejsce jest dla mnie o wiele bardziej wyjątkowe i fascynujące z tego względu, że nie ma tutaj żadnych śladów naprawy tego, jak znajduje się to w tym wielkim grobowcu w Newgrange. Tak więc Sifin jest tutaj i jest przepiękny. Co ciekawe, według badań przeprowadzonych tutaj nie odnaleziono tutaj żadnych, ale to żadnych śladów pochówku jakiegokolwiek. Tak więc przypuszcza się, że to miejsce nigdy nie było wykorzystane jako grobowiec, więc powstało nie wiadomo z jakich przyczyn. Co mi się wydaje, że jest zorientowane astronomicznie. Tam jest wschód, tam jest zachód, tu jest wejście. Przyjemnie tutaj i nie wieje. Więc tak to wygląda, tak się prezentuje. My próbujemy dostać na drugą stronę. Ostrożnie. W wszystkich kamieniach. Co jest fajną rzeczą tutaj, na samym szczycie
Prawdopodobnie jest to przyczyną zawalenia się, nie jest to, nie wiem, konstrukcyjna rzecz. Nie jest, zostało to w ten sposób wybudowane. Wydaje mi się, że to jest po prostu część stropu, która się zawaliła. Nie wiem, może się mylę. Jedynie mi się wydaje wejście. Opcja, żeby wejść, no to będzie tędy. Więc jesteśmy wewnątrz. Pięknie to obrosło mchem. I co jest fenomenalne tutaj, to jest tak cicho i spokojnie. Nie ma wiatru. Co jest wielkim plusem Wicklow. Tu można ciekawie zauważyć, jak to było skonstruowane, te bloki, te głazy tam. Prawdopodobnie będzie widać, jest za ciemno. Tworzą takie jakby, bym nazwał kanapką. Przekładają się jedno na drugie z płaskich kamieni. To ciekawe miejsce zostało odnalezione już prawdopodobnie w średniowieczu. Gdzieś jest jakiś ślad pierwszych wandali średniowiecznych. Gdzieś jest wykuty krzyż. W momencie prawdopodobnie go nie znajdę. Tam jest nasze wyjście z tego grobowca. Nic, pochodzę sobie tutaj, poglądam, bo miejsce jest przefajne. Żeby zobaczyć, jaka to jest skala, prawdopodobnie musiałbym przejść kawałek tutaj. No jest ogromna ta komora. No niestety wydaje mi się, że to było wszystko zasunięte i te głazy, które się tutaj znajdują, były stropem tego miejsca. No i w tym momencie jest to wszystko niestety zawalone. My postaramy się delikatnie może tam wdrapać. Idziemy się kawałek tamtędy. Później się wrócimy. Nie wiem, spróbuję może to oświetlić jakoś, żeby spróbować znaleźć jakieś ewentualne ślady albo po narzędziach. No i tu jest wyjście, ale tutaj nie będziemy wychodzić, bo jest naprawdę dosyć wąsko. A my przedostaniemy się z powrotem. Tam pięknie zieleni się wyjście. Fenomenalna konstrukcja, jeżeli się pomyśli, że to było zbudowane 5000 lat temu.
Tak więc niesamowita zawziętość, bo pomyśleć, nie posiadano żadnych jakichś ciężkich maszyn, koparek czy tego typu rzeczy. Jaki to musiał mieć nakład sił, żeby coś takiego powstało. A na górze niebieskie niebo. Tak więc jestem maksymalnie szczęśliwy, że udało mi się tutaj dostać. Przepiękne miejsce. Tu są jakieś ślady kłuć. W tym momencie widać. Ale czy to jest ten krzyż, o którym była mowa, to nie jestem pewny na 100%. I tu jest coś jeszcze. Też fragment wykuty czegoś. No nic. Ja się podelektuję troszkę tym miejscem w ciszy. I będę wracał do domu, bo to była ekspresowa wycieczka. Swego rodzaju ekspresowa. Więc jeszcze raz. Miejsce jest fenomenalne. Warte tych przemoczonych butów i 3 godzin wycieczki. Dobra. Żegnamy się z tym miejscem. Chociaż powiem szczerze, żeby tutaj mógłbym zostać bardzo długo. Żeby się wydostać jakoś. Żeby nie zburzyć tego miejsca. Przepiękna pogoda. I ten dnia. Jest magia, jest moc, czuć taką fajną, pozytywną energię. Mimo wszystko pozytywną, nie wiem czemu to się kojarzy z czymś negatywnym. Może komuś się kojarzy. Piękne krajobrazy wokoło. Tak znowu nie dziwię się, że przodkowie wybrali akurat te miejsce, aby postawić tutaj taką fenomenalną budowlę. Jest moc, jest magia. 5000 lat. 5000 lat historii. Niesamowite. Tak. A przed nami jakieś 2,5 godziny spaceru i widzimy się przy rowerze. Czas na małe podsumowanie, bo moja wycieczka już się kończy. Tak więc najpierw może jak z czasem. Wyjechałem z domu około godziny 9. Dotarłem tam do lasu około godziny 10. Tak mniej więcej powiedzmy. Dojście tutaj na górę i do pokonania 2 szczytów, Sihin i Sifingen, plus ten najważniejszy, gdzie znajduje się grobowiec korytarzowy, Sifin, zajęło mi około 2
2,5 godziny, tak mniej więcej licząc. Tam spędziłem mniej więcej godzinę i wyruszyłem w drogę powrotną i w tym momencie jest godzina 3, a wyruszyłem około w pół do 2, czyli 1,5 godziny na zejście. No liczę 2, bo dojście do roweru, zabranie rower i zjechanie do głównej trasy. Tak więc wycieczka zamknęła się 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2, 3, około 6 godzin. Spacer na nogach to jest około 10 km w jedną stronę, czyli liczmy 20. Dojazd rowerem to jest około chyba 15-16 km, czyli taka jednodniowa wyprawa. Jest się w stanie zamknąć się w ciągu no tych powiedzmy sobie 8 godzin, taka dniówka zamiast w robocie w górach. No i teraz dochodzimy tutaj do kontrowersyjnej sprawy, a więc jak to przecież jest 5 km, nie wolno się poruszać, nie wolno chodzić. Powiem tak, moim zdaniem jest to kompletnie absurdalny przepis, bo dzisiaj, pokonawszy te około 20 paru kilometrów tutaj w górach, spotkałem 2 osoby, ale ciężko powiedzieć, że spotkałem, bo widziałem je w odległości jakiej może kilometra. Tak więc 6 godzin w górach, 20 parę kilometrów i spotkałem jedną osobę na dystansie jakich około 1 kilometra. Jak to się ma z wizytą w parku, który jest właśnie zamyka się w tych 5 kilometrach dozwolonych do poruszania się? Na około 10 m2 spotyka się 10 osób. Mija mnie przeważnie w ciągu minuty 5 osób na rowerze lub biegających, dyszących, chuchających na mnie. Tak więc wydaje mi się, że przepis jako taki o zmienianiu miejsca zamieszkania może jest słuszny, ale jeżeli chodzi o poruszanie się w górach, jest kompletnie absurdalnym i tak więc ja nie będę go przestrzegał. To jest moje tak zwane obywatelskie nieposłuszeństwo i będę je łamał ten przepis cały czas, bo patrząc na to, co jest za mną w obrębie tych kilkunastu, 10 kilometrów, jest warte. Nie wiem. Tak więc jeszcze raz podsumując, 20 parę kilometrów, 6-7 godzin spaceru, 1 osoba spotkana na drodze, całe mnóstwo dobrej zabawy, przygody, historycznych miejsc. Tak więc ja będę zawsze polecał. No i do zobaczenia na trasie ponownie. Czuwaj!